Za mną jedno z większych polskich miast, Wrocław. Przed tymi budynkami widzicie wodę. To jest Odra przy ulicy Zawalnej. Może miejscowi inaczej to miejsce nazywają. Zawsze jak tu przyjechałem, to mówiło się, że jedziemy na Zawalną. Także bardzo serdecznie Was zapraszam na ostatnią turę federowych Grand Prix Polski w 2025 roku. Zaraz będzie sygnał wejścia na stanowisko. Tutaj w przeciwieństwie do innych... gdzieś ten sygnał zabrzmiał. Tutaj w przeciwieństwie do innych zawodów niestety nie mogliśmy wnieść chociaż sprzętu za linię, więc później może o tym kiedyś powiem, bo to strasznie dla mnie irytująca sytuacja jest. Może skupię się teraz na łowieniu, nie będę się tym zajmował. Mam stanowisko B17. Wczoraj trenowałem na B16, więc bardzo blisko tego miejsca, co trenowałem. Ogólnie tutaj myślę, że w grę będą wchodziły albo okonie, albo leszcze. Okonie trzeba łowić szybkościowo. Słyszałem tutaj od jednego z kolegów, że w 3 godziny miał 100 sztuk. Średnie okonie jest około 40 gramów. Więc no na te 100 sztuk 4 kg w 3 godziny to jest, uważam, świetny wynik. A jak będzie dzisiaj na zawodach, zobaczymy. Z doświadczenia wiem, że te okonie po kilku dniach treningu to one już są pokute, już troszkę się najadły. Mogą wybrzydzać, natomiast pojawiły się leszcze. W czwartek na treningu praktycznie ich nie było, a wczoraj od wielu kolegów słyszałem, że były leszcze. Najlepszy wynik to około 14 leszczy słyszałem na brzegu. Był 11, 9, 7, 5 leszczy, więc takie dosyć obiecujące wyniki. Ja miałem 2 leszcze, miałem jeszcze jakieś branie, także jestem pełen nadziei, bo jestem obok tego miejsca, w którym miałem te leszcze. Mój sąsiad, na którego miejscu łowię, też miał wczoraj leszcze, także zobaczymy, co będzie. Rozkładam stanowisko i liczę na dobry połów. Dobra, minuta do męcenia, więc będzie bardzo krótko. Wybrałem sobie 2 dystanse, 45 metrów od brzegu i takie niecałe 5, myślę, że około 4 metrów od brzegu na okonie. I tyle, I taka jest moja taktyka. Łowię okonie i będę co jakiś czas próbował złowić leszcza. Mam nadzieję, że to się uda, także odkładam kamerę już na statyw, już nie będę jej dotykał. Na razie cisza, jest pierwsze 20 minut, nie mam ani jednej ryby. Taktyka była taka, żeby zacząć od tej dalszej linii, bo na treningach, tak jak zaobserwowaliśmy, trafiały się duże ryby właśnie na samym początku i tak liczyłem, że może na starcie uda się dołowić jakiegoś bonusa. Jak chwilę jeszcze nic się nie będzie działo, to przejdę tutaj blisko i będę próbował łowić okonie. Tak troszkę może też opowiem o tym łowisku, bo tutaj Odra przy ulicy Zawalnej, prawie stojąca rzeka, prawie stojąca woda dla tych, co nie znają tego łowiska. Ruch jakiś tylko się odbywa, jak następuje śluzowanie. Tutaj przypływają jakieś stateczki, barki, więc jak jest śluzowanie, albo jak barka przypływa, to sam ruch tej barki też powoduje dosyć duży uciąg, a tak to ta woda praktycznie stoi jak w kanale. Jest dosyć głęboko, brzeg tutaj jest kamienisty. Najgłębsze miejsce, myślę, to jest takie zaraz za kamieniami. To jest taki dołek w zależności od miejsca. Wczoraj to aż 7 sekund mi ciężarek opadał. Dzisiaj niecałe 6, a jestem jedno stanowisko w bok przesunięty, więc jest duża różnica w głębokości między tym stanowiskiem a jednym z boku. Także to dno tu jest nieregularne, ułożenie tych kamieni też jest nieregularne. Dalej później to dno się tak po prostu wypłaszcza i im bliżej tamtej strony to się wypłyca i później jest... Już mi tam dziubało. I bliżej tamtej strony jest już płycej. Jeśli chodzi o ryby, to z rybami nie jest różowo, jest bardzo dużo okoni. I tutaj niektórzy, tak jak obserwowałem, to naprawdę są świetnie wpasowani, świetnie te okonie potrafią łowić. Ja niestety ani jednym treningu nie miałem fajnego takiego dna na okonie, więc ja tych okoni się nie nałowiłem i tak trochę intuicyjnie podchodzę do tego łowienia okoni, trochę z kolegami porozmawiałem. Zaczynam od jazgarza. Jeszcze raz zarzucę, jak znowu mi weźmie jazgarz, to już idę na to okonie, bo to będzie oznaczać, że tam nie ma leszczy. Wczoraj było widać te leszcze, tak nawet na samym początku było widać, że ktoś tam złowił, gdzieś słyszałem w innych sektorach też łowili.
Na razie tu jest cisza. Nie widziałem jakichś normalnych ryb. Ja akurat sobie 2 leszcze wczoraj złowiłem w ostatniej godzinie, ale koledzy mieli i w pierwszej, i w środku łowienia też mieli te leszcze, więc dlatego tutaj tak uznaliśmy, że warto zacząć od tych leszczy, bo było widać, że właśnie ten początek jest taki, że te duże ryby tu podpływają, są aktywne, a później gdzieś tam odpuszczają. Ale niestety jak na razie to nie zadziałało. Oprócz tych okoni, jazgarza, którego pokazałem, albo leszczy, a leszcze są ładne, niektóre takie nawet koło 2, ale są też takie 600, 800, 1000, 1500, więc różne te leszcze są jak biorą. To oprócz tych ryb trafiają się też płocie od jakichś takich, powiedzmy, za zegarek do, no myślę, takich. Ta woda to, jak ja ją pamiętam z dawnych czasów, to ona zawsze słynęła z pięknych płoci. Ja tu zawsze jesienią to przyjeżdżałem i zawsze liczyłem na to, że trafię jakąś dużą płoć. Często się to udawało i tych płoci dużych naprawdę było dużo, a duże płocie, no to mówię takie ponad 35 cm. Więc tutaj, jak w takich, powiedzmy, dobrych czasach mieliśmy Grand Prix Polskie spławikowe, no to takie ryby 35, 38, ponad 40 cm się trafiały. Że wygląda na to, że jest ich teraz dużo mniej, no bo wtedy ich łowiliśmy po kilkanaście kilo, najlepsi. Ale tak to kilka kilo to prawie każdy łowił. No a teraz trafiają się pojedyncze tak od święta. Chyba nawet słoneczko się przecisnęło przez te chmury. Czyli to ma być bardzo wietrzny dzień. Na razie są mocne podmuchy, ale później to ma dmuchać tak dosyć intensywnie. Dlatego też taki opatulony jestem, bo wolałbym, żeby mnie nie przewiało. Dobra, to jest czas, żeby sobie przygotować już wędzisko do łowienia tych okoni, bo na razie to tu się nic dobrego nie wydarza. Przynęta była wyssana, więc chyba dam sobie jeszcze szansę, bo wyglądało, jakby coś jadło tą przynętę. Podobno bardzo słabo z rybami jest, więc być może będzie polowanie tutaj na pojedyncze leszcze. Ale tymczasem spróbuję. Może przechytrzę kilka okoni. Dobrze było, jakby te okonie były. Jest słabo, a chociaż okonie by były, no to byłoby co robić. W porównaniu do tego, co miałem wczoraj, stanowisko i przedwczoraj, no to dzisiaj to dno wygląda u mnie ładnie. Ciekawe, jak będzie. O, mam okonia, ale takiego byka, że chyba takiego to ani razu nie złowiłem tutaj. Mówiłem o średniej 40 gramów, to ten, to nie wiem, czy 10 ma. Z tymi okoniami to też szału nie ma. Widać straszne. Więc chyba wszędzie po prostu polować na pojedyncze duże ryby. Przypomniałem, że tutaj bardzo tych okoni nie umiałem łowić, natomiast to, co udało mi się zaobserwować dziś, jak łowili ci najlepsi w łowieniu tych okoni, no to tak zauważyłem, że dosyć blisko tutaj są kamienie, więc nie wiem, pewnie to dno jest różne. Ja widzę tutaj po tym, co miałem wczoraj, a dzisiaj na stanowisku obok miałem taką pionową, można powiedzieć, prawie pionową ścianę, gdzie no, ciężko było tam łowić te okonie, natomiast tutaj wydaje mi się, że znalazłem kawałek takiego troszkę bardziej płaskiego tego dna, nie z takim dużym spadkiem, ale tutaj nie ma też okoni. Więc myślę, że takie dno jak dzisiaj mam, to nie wygląda to źle, chociaż teraz mi ten koszczyk wpada w jakieś tam pomiędzy te kamienie. Następna sprawa jest bardzo ważna, żeby odpowiednio wkładać ten koszyczek do wody. To nie może być byle jak wrzucony koszyczek. Wygląda na to, jakby ten koszyczek trzeba było tak wrzucić i kontrolować jego opad, żeby go delikatnie tylko ustawić na kamieniu. Jak się poczuje opór taki, że dotknął koszyczek do czegoś, to trzeba praktycznie prawie w pionie utrzymywać ten koszyczek, żeby on gdzieś niżej nie poleciał, żeby się nie sturlał pomiędzy kamienie. Brań albo nie widać, albo są bardzo delikatne. Dlatego wędki uzbroiłem w hybrydowe szczytówki. To jest szczytówka Sensitive od Tomka Drewniaka.
No i na tej szczytówce już troszkę te brania widziałem, jest takie delikatne tylko ugięcie i jak takie coś się wypatrzy, to trzeba ciąć. Trochę jest utrudniona sygnalizacja i obserwacja tej szczytówki, gdy jest wiatr, bo ten wiatr porusza szczytówką. Muszę chyba wymienić przypon, bo mam wrażenie, że tępy haczyk jest. Kurczę, jak tak słabo jest na okoniach, choć są naprawdę byli goście, co potrafili te okonie łowić. Tak jak obserwowałem, no to dużo okoni łowili, więc jak te okonie tak po linii całej siadły, no to ja im współczuję, bo wypracowana taktyka i technika, to się okazuje, że nie można jej użyć podczas zawodów. Też jak nie ma tych brań, czy te branie są niewidoczne, to bardzo często przy wyciąganiu wędki okazuje się, że okoń wisi na haczyku, dlatego w miarę często trzeba przerzucać ten zestaw. Ja na treningu jeszcze przestawiałem z jednego miejsca w drugie, też przynosiło ryby. Natomiast tutaj na razie to co ani nie działa, ani to przesuwanie, nie działa też takie powiedzmy normalne łowienie. Tak jakby tych okoni tutaj nie było. O, tu takie okonie się łowiło. Albo większe, takie to były raczej najmniejsze, więc kurczę, może jeszcze przyjdzie czas, że one zaczną brać. O, to jest docelowy okoń, takie tu się powinno łowić. Także pracuję nad tym, żeby je łowić. Zmieniłem miejsce, teraz już z tych okoni na chwilę zrezygnowałem. Chciałem zobaczyć, co się dzieje tam na tej dalszej linii, bo no takie mam przeczucie, że tu co jakiś czas trzeba na tą dalszą linię wejść, żeby ją chociaż donęcić troszkę. A jeszcze taki pretekst miałem, bo zaczęła woda płynąć. Tutaj, tak jak powiedziałem, ta woda stoi, ale jak śluzują, to się robi ruch wody i po siatce zobaczyłem, że tą wodę zaczyna ruszać, więc mówię, no to może to jest moment, żeby sprawdzić, coś tam się na dnie zadzieje i to może być jakiś taki impuls dla ryb, żeby zaczęły żerować. No, ale nie miałem w pierwszych 2-3 rzutach ryby i w kolejnym rzucie złowiłem płoć, i to ładną płoć, taką ze 300 gramów. I jeszcze teraz w poprzednim rzucie złowiłem sumika karłowatego, też taki ponad 100 gramów, 150. Więc no warto było przejść tutaj na ten dalszy dystans, żeby chociaż te rybki złowić. Cały czas czekam na leszka. Tutaj naprawdę dzisiaj słabo jest dużo słabiej jak było wczoraj, dużo słabiej. Zarówno jeśli chodzi o to okonie, ale też i ryby z tego dalszego dystansu, płocie, leszcze. Jest ich dużo mniej jak wczoraj było. Zobaczę, co się będzie działo. Parę rzutów jeszcze tu oddam, tak żeby cały czas to łowisko donęcać. Ja łowię dużym koszyczkiem, XL-ką, open window, żeby podawać dosyć dużo towaru tam, żeby na ten czas, jak tutaj przychodzę pod nogi, żeby tam coś pozostało na dnie. Trochę pogoda się popsuła. Musiałem pozamykać torby, ubrać się troszkę. No ale mam kolejną rybę z tej większej odległości. Przypuszczam, że to będzie ładna płoć. Tak mi się wydaje. Ciekawy jestem, co to będzie. Powoli ją holuję, bo tutaj każda ryba na wagę złota. Jest naprawdę tak słabo z rybami. Bardzo mało ryb jest. Może to i lecz nawet będzie, bo tutaj już tak troszkę mocniej zaczął przymurowywać. Ryba jest już w miarę blisko. O, leszcz jest, już go widzę.
O, takiej ryby mi tu było potrzeba dzisiaj. Mam ponad kilo rybę, że to jest na pewno dobra ryba dzisiaj. Te leszcze, które wczoraj miałem na treningu, były jeszcze większe od tego. Ale nie narzekam. Nic, będę walczył o kolejnego leszcza. Kurczę, jak te leszcze by tu przyszły, to by fajnie było. I by brały. Chciałem jeszcze wrócić na te okonie, ale w takim wypadku jeszcze się będę tutaj trzymał, bo to ryba, która robi robotę. Były te jazgarze, później płoć i ten sumik, teraz leszcz, więc myślę, że ponad 1,5 kilo teraz złowiłem tutaj. Także w siatce mam ponad 2,5, tak mi się wydaje, tak bym ocenił swoje ryby. No może ponad 2, o tak może bezpiecznie. Ależ strasznie ta pogoda wariuje, jak obserwowałem radar pogodowy, to się miało w ogóle nie padać. Wczoraj znowu miało padać prawie cały dzień i w ogóle nie padało. Nie wiem, z czego to wynika, że takie rozbieżności są między prognozą a prawdziwą pogodą, można powiedzieć, kilka godzin naprzód. Wspominałem coś o barce, która tutaj powoduje ruch, to zaraz będzie ruch, bo tu płynie akurat barka. Ciekawy jestem, czy to zaczepi o żyłkę takie coś. Chyba nie zaryzykuję. Nie wiem, jakie to ma zanurzenie taka barka. Ale aura, świeci słońce, pada deszcz. Niezła sytuacja. Do końca zostało godzina 40. W siatce mam troszkę ponad 2 kilo. To co widzę tu na prawo, na lewo, parę stanowisk w prawo, w lewo, to chyba nie jest źle. No ale to jest wycinek, nie wiem, 5 wędkarzy, a nas jest 22, czy coś koło tego w sektorze. Także gdzieś tam za trzcinami z tamtej strony i z tamtej może być więcej ryb. Dałem sobie jeszcze jedną szansę. Jeżeli teraz się nic nie wydarzy, to nęcę troszkę łowisko i wrócę tutaj do tych okoni. Może jeszcze troszkę okoniami uda się podgonić. I końcówka chyba już zapoluję na leszcze, bo wczoraj były na koniec, więc zobaczę, jak te okonie będą szły. No jak będą szły bardzo dobrze, to chyba nie zaryzykuję, ale jak będą szły słabo albo tak sobie, no to z powrotem wrócę tutaj. Też wolałbym, żeby problem się sam rozwiązał i że za chwilę, żebym miał branie leszcza i już nie będę musiał iść na te okonie, tylko będę tam łowił dalej. Próbuję tutaj spod brzegu łowić, ale teraz mam niewymiarowe wzdręgi, tutaj mam takie rośliny i chyba spod tych roślin te wzdręgi wychodzą, ale wszystkie do wypuszczenia niestety. Ciekawe, co z tymi okoniami będzie, bo też dobrze sytuacja nie wyglądała. Parę razy tutaj zarzuciłem i tak jakby tych okoni nie było. Ostatni rzut, jeśli nic się nie wydarzy, to wracam na długą linię, już tam do końca będę polował na jakąś większą rybę. Chyba najlepsza osoba w sektorze ma 2 albo 3 leszcze, także to jest nadal w zasięgu. Ja mam leszcza płoci, tego sumika i tej okonie, to tak jakbym miał, powiedzmy, też 2 leszcze. Tak to wygląda. Dobra, nie było brania. Odpuszczam już ten temat i już do końca będę polował na leszcze. Ależ te ryby tutaj są kapryśne. W czwartek pełno okoni. Pojedyncze leszcze. Myślę, że wszystkie leszcze to można było na palcach jednej dłoni policzyć. Wczoraj wielu wędkarzy miało leszcze. Wielu. Było widać te leszcze. I okonie też brały, chociaż już grymasiły. Dzisiaj okonie się wyłączyły, ale i inne ryby też się wyłączyły, więc niesamowite to jest. Jazgarki tylko się nie wyłączają. One są. Chyba mi się wielka płoć trafiła, tak mi się wydaje.
ostro poszła po zacięciu, teraz tak szarpie tylko pyskiem. Tutaj mam rośliny po tej lewej stronie, mam nadzieję, że... Och kurczę, w coś wpłynęła niestety. Niestety ją straciłem. Holender. Wpłynęła mi w zaczepy tutaj przy brzegu. Do końca zostało około pół godziny. Kurczę, szkoda tej ryby, co straciłem. Zająłem się kamerą i włączaniem mikrofonu. Trochę odpuściłem zwijanie i niestety ryba tutaj była już na tyle blisko brzegu, że udało jej się wepchnąć w te rośliny, które miałem. Myślę, że tam nie wiem, czy jakieś kamienie oprócz tego i tak jakby mi coś przecięło przypon. No trudno, bo wyglądało na ładną rybę. Ale jeszcze jest pół godziny, żeby coś dołowić. Mocne brania, bagnojaczki na haczyku, a to jazgar bierze, niesamowite. Ostatnie 25 minut. Ciekawe, czy jeszcze skuszę jakąś dużą rybę. Domęciłem łowisko, żeby dać sobie szansę jeszcze, żeby w końcówce coś tam w tym moim łowisku się zatrzymało i wzięło. Tak sobie myślę, że jak są jazgarze, to po prostu nie ma innych ryb i one tam hulej dusza piekła nie ma, a tak to być może jak łowisko będzie donęcone, jakiś sygnał pójdzie, że jest zaproszenie do stołu, to może coś tutaj jeszcze wpłynie w to łowisko. Teraz tak zarzuciłem z myślą o płoci. Wcześniej łowiłem gliną z przynętami, głównie z dendrobeną, grubą ochotką, ale też kasterami, trochę jokersem. I no, tam to było z myślą o leszczach. Natomiast jakoś tych leszczy tutaj nie widzę co jakiś czas. Ja miałem parę płotek, tu widziałem, że ktoś miał płotkę, więc sobie pomyślałem, że nie ma leszczy, to być może na koniec jeszcze jakbym parę płotek dołowił, to może na te ryby jest szansa. Miałem jedną dużą, myślę, że to była płoć, tutaj mi zerwała zestaw w zaczepie, który mam po lewej stronie. Jakąś ładną złowiłem, mniejszą złowiłem płotkę, więc te płotki być może się kręcą. Teraz było branie, ale nie wiem co to będzie. Kurwa, dwa gnojaki biorą jazgary, niesamowite. 10 minut na ostatni, te 10 minut chyba wezmę, przeklipuję zestaw, może 2 metry dalej zarzucę za miejsce te, które teraz jestem, może coś tam się wykluje, może te ryby troszkę się odsunęły na przykład, już sam nie wiem. No jak malerz wziąć, to dobrze by było, żeby to zrobił już teraz, bo go nie zdążę wyciągnąć. Tura się skończyła, waga już przeszła. Kurczę, no jestem bardzo zadowolony. Skończyłem na drugim miejscu w sektorze, 2,470. Myślałem, że ta płoć będzie mnie drogo kosztować, ale wystarczyło to, co było wcześniej, czyli ta wcześniejsza ładna płoć, mniejsza płotka, byczek, trochę tych okoni, które tutaj blisko złowiłem, no i lesz oczywiście, to ryba, która zrobiła z kilogram wagi. Także super pierwsza tura. Czekam na drugą turę, ale zdaję sobie sprawę, że dzisiaj miałem bardzo dużo szczęścia. Może to szczęście się utrzyma i jutro, także do zobaczenia za chwilę. Jestem ponownie. Przede mną druga tura federowych Grand Prix polskiego Puchar Odry. To są ostatnie zawody Grand Prix w tym sezonie, ostatnia tura i w tej turze się rozstrzygnie całe Grand Prix Polski, klasyfikacja dwuletnia, na podstawie której wybierana jest kadra. Jestem dzisiaj w sektorze C na stanowisku 17. Myślę, że to jest bardzo dobre losowanie. Pewnie najlepsze stanowiska są na końcu. Tam ponad 20, numery ponad 20, 21, 19, tamte numery. No ale 17 jest w miarę blisko, więc nie narzekam, bo zawsze myślę, mogło być gorzej. Zobaczymy, co będzie z rybami. Dzisiaj widzę, że jest lekki uciąg wody. Tak jakby ta woda się podniosła. Ciekawe, jak to wpłynie na ryby. I tyle. No. Po pierwszej turze byłem drugi w sektorze, więc jestem w pierwszej szóstce w całych zawodach. Dzisiaj losowanie niezłe, więc jestem optymistycznie nastawiony i mam nadzieję na dobry połów dzisiaj. Chociaż nie wiem, czy film będzie dobry, bo
Niestety ładowałem wczoraj w hotelu baterie, żeby mieć 3 baterie na wymianę podczas łowienia. I te baterie, żeby mi jakoś nie zginęły, wrzuciłem w kieszeni torby swojej podróżnej. I jak już się pakowaliśmy do samochodu, to padła propozycja, żeby u kolegi na kwaterze zostawić torbę podróżną, żeby nie trzeba było w samochodzie tego wozić i przekładać, bo i tak będę tamtędy przyjeżdżał do domu. No i zostawiłem torbę podróżną z zapasowymi bateriami, także mam tylko jedną baterię. Ile ona wystarczy, to wystarczy. Może będę krócej przynudzał, ale bardzo serdecznie zapraszam Was na dalszą część Grand Prix Polskiego Puchar Odry. Dzisiaj zupełnie inne warunki jak wczoraj. Wybrałem ten sam dystans, 45 metrów, ale od razu zmieniłem wędkę, bo jest taki uciąg dzisiaj się zrobił, że musiałem dobierać koszyczki. Łowię teraz 50 z kolcami. Drugi rzut tym koszyczkiem i miałem branie, mam leszcza. Bo powolutku muszę go scholować, bo to jest bardzo cenna ryba. Ryba wydaje się duża. Woda też jest mętna. Uciąg zrobił się, też po linii widziałem jakieś ryby, więc jest nadzieja, że dzisiaj będzie więcej ryb. Że to nie będą tylko pojedyncze ryby. Branie było potężne, bo potrzebujemy na chwilę wziąć mocniejszy kij, bo tym mam problem, mam tutaj superę, jeszcze starą taką do 80 gramów, miałem problem, żeby dorzucić koszyk tam na 45 metrów, więc chciałem wziąć teraz superę X Distance do 100 gramów, 4-metrową. Podszedłem do pokrowca, zobaczyłem, że kij mi się gnie, ale ryba była całe szczęście na haczyku, nie wypięła się. No, wygląda na potężną, a co to będzie, to zobaczę dopiero jak wyjdzie do powierzchni. O, to leszcz jest. O, taki kilowy, myślę. Troszkę z groszem może. Ale piękna ryba. O, bardzo silna. Taka sztuka. Ładne punkty już. Dobry start jest. Teraz miałem potężne branie, zająłem się tutaj dorobieniem mieszanki, tylko poczułem, że mi przednia noga się wygina. To takie mocne uderzenie było na federarm, że aż nogę zaczęło odginać. Ale zaciąłem całe szczęście tą rybę. Kurczę, fajne rzeczne łowienie, jak to by się tak utrzymało. Kamilek, teraz ciężko mi jest go dogonić, bo on zarzuca i co chwila ma branie. Praktycznie nie czeka na branie, tylko zarzuca i od razu bierze, więc on na branie czeka krócej niż holuje rybę. No ale nic, no może jeszcze się te ryby jakoś przysuną. I będę ja mógł podebrać jakąś jeszcze niejedną ładną rybę. Ta ryba idzie pod prąd, ciekawe co to jest.
duża. Tak mi wygląda. O, piękna płoć. To jest taka. Ale ryba. Zresztą, co ja będę gadał. Sami zobaczcie. Prawie pod kilo płoć, więc nie ma też krzywdy. Ja to 3 duże ryby złowiłem, a tu Kamil, myślę, poniżej mnie to ma z 6 albo z 7 nawet tych ryb. Tam u niego to się dzieje dopiero. Zbliża się koniec pierwszej godziny. Że nie jest źle. Żeby to się utrzymało, nawet rozwinęło, będę pracował oczywiście nad tym. Oj, chyba muszę założyć kurtkę przeciwdeszczową. No i teraz to pada, naprawdę. Oj, branie pięknej ryby w deszcz to jest prawie to samo co zapach napalmu o poranku. Tak jak wspomniałem, nie wiem ile bateria wytrzyma. Póki są ryby, to trzymam. Jak się rozładuje, bardzo Was serdecznie przepraszam. Krąpia teraz mam, ale też piękna ryba. Deszcz był szybki, szybko przyszedł, szybko uciekł. Nie zauważyłem, a tu mi zmoczył ten mój towar. Muszę troszkę sobie... No i białe robaki zaczynają uciekać. Ciekawe, co to będzie za ryba, bo na haku były 2 dendrobeny. Nie wiem, co to będzie. Bardziej to chciałbym leszcza, pewnie takiego ponad kilo, no bo to największą wagę robi. Ale nie wiem, co to będzie za ryba. Krąb. Ale i byk. Taki krąpal. Przezbroiłem wędkę, bo niestety federlinki mi ścinały linkę główną, strzałówkę. Teraz dałem taki federlink z koralikiem, więc on powinien dać radę. Jest jakaś kolejna ryba. No teraz tupnął jak leszcz. Także mam nadzieję, że będę mógł podebrać leszcza trochę. Kurczę, tu widoczność mam utrudnioną, bo przede mną jest taka plama słońca odbitego od tej wody, błyska się przed oczami. Wygląda na dużą rybę. Wstanę, bo tam mam wrażenie, że chce mi w brzeg wpłynąć. O, piękna łopata. To największy leż dzisiaj, myślę. O, już się wypiął. Taka ryba.
No jest kolejny leszcz. Teraz się pięknie ustawiły tam. Ten wygląda na jeszcze większego. Już tak łagodnie tutaj idzie, obawiam się, że pod brzegiem zacznie harcować. Nie wiem, co to znaczy. Wcale nieduża ryba, tylko mi się zawartość koszyczka nie zdążyła wypłukać. I tak ciężko szło. Ale piękny krąpal. Długo mnie nie było, zostało już godzina 40 do końca. Zmieniłem dystans, bo takie straszne warunki były tam daleko. Znaczy w ogóle były straszne warunki, miałem problemy, żeby daleko dorzucić zestaw, więc zmieniłem z 45 na 37. To jest moja pierwsza ryba z tego dystansu. Wydaje się, że będzie ładny leszcz. Kopie pięknie. Trzeba go tu dźwigać, bo jest dosyć mocna skarpa, żeby on nie wszedł tu gdzieś w jakieś zaczepy. Dobra, jest przy powierzchni. Tak mi się wydaje, bo koszyk zobaczyłem. Nie jest jakiś bardzo duży. Myślałem, że większy. To na pewno jest piękny. Taka ryba. Bardzo pożądana dzisiaj. Myślałem, że to był zły ruch, żeby przejść na tą bliższą linię. Ale zobaczymy, co to będzie dalej. Na razie 3. czy 4. rzut i jest ryba. Były zawody, już jest po zawodach. Nie nagrałem nic bezpośrednio po zawodach, mimo że troszkę baterii mi zostało. Ale musiałem się szybko zwijać, bo gdzieś tam w tle był deszcz, no i rzeczywiście przyszła ulewa. Więc zakończenie zawodów mieliśmy w dosyć intensywnym deszczu. W całkowitych ciemnościach, bo tam się przeciągnęło liczenie klasyfikacji rocznej. Ale już jestem po zawodach, więc mogę to wszystko na spokojnie podsumować. W drugiej turze, jak widzieliście, miałem stanowisko C17. Zacząłem od dystansu 45 metrów. Tak po rozmowach po pierwszej turze i po treningach wynikało, że trzeba łowić dosyć daleko. Nawet koledzy niektórzy wychodzili na dystans ponad 50 metrów.
Ja uznałem, że te 50 metrów to będzie za daleko. Były straszne warunki, wiał bardzo silny wiatr. Akurat w tej części, co ja siedziałem, to ten wiatr był taki wzdłuż, więc nawet jak łowiłem 50-gramowym koszyczkiem na tym 45 metrze, to zdarzało się coś takiego, że zarzuciłem zestaw, ja tego wiatru nie poczułem i przychodziły takie podmuchy, że mi o 5 metrów przestawiało ten koszyczek w ostatniej fazie. Także to było bardzo trudne i bardzo niecelne łowienie. Ja nie byłem z tego zadowolony. Jakieś ryby z tego 45 metra wyciągałem, natomiast no czułem, że to nie jest dobre łowienie. Koło mnie sąsiad po prawej łowił dużo bliżej, więc no podjąłem decyzję, żeby też się przynęcić bliżej. Niestety trochę za późno to zrobiłem i myślę, że to kosztowało mnie troszkę lepsze miejsce w sektorze. No ale finalnie całe szczęście po ponad 2,5 godzinie przenęciłem się na ten 37 metr, bo tak trudno mi było określić, czy sąsiad łowi na 40 czy na 35, to tak sobie pomyślałem, no to w połowie tego dystansu, czyli 37 metrów. Tam podałem 6 wałków gliny z zanętą w proporcji 1:3. Tam podałem no, troszkę grubych przynęt, no bo widziałem, że ryby biorą, chcą jeść, więc dostały grubą ochotkę, dostały cięte dendrobeny oczywiście, kastery, troszkę pinek, białych robaków, także te kule były takie, że te przynęty były widoczne w tych kulach. No i ryby przyszły, nie wiem, w trzecim czy czwartym rzucie już złowiłem jakąś porządną rybę i już do końca, można powiedzieć, odławiałem z tego łowiska, troszkę improwizując, no bo nie mieliśmy na ani jednym treningu tylu ryb w łowisku, więc troszkę tam improwizowałem, do końca nie byłem przekonany, co trzeba zakładać na haczyk, więc zakładałem i gnojaczki, i białe robaki, i pinki, i ochotkę. Później wyszło, że pinki i chyba i białe robaki to była najlepsza przynęta na haczyku na te ryby, czy leszcze, czy płocie. Miałem piękne leszcze, złowiłem piękne, duże krąpie i cudowną płoć 38,5 cm. To jest nagrane, widzieliście tą płoć, więc no, przepiękne ryby. Waga prawie 15 kg, nie pamiętam dokładnie ile tam było, 14, 800 czy 900 coś. Więc na potrzeby tego nagrania załóżmy 15 kg. Michał pewnie wrzuci gdzieś wyniki tej drugiej tury, to tam dokładna waga będzie. To była 4. waga w sektorze na 20 chyba 1 osób. Więc ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo dobry wynik, dobre punkty. Zdaję sobie sprawę, że już nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo bym musiał długo opowiadać o pracy sędziów, o moim sąsiedzie po lewej stronie. I nie chcę już w to się zagłębiać, bo to było i tyle. Dużo czasu przez to straciłem, tyle powiem. I zdaję sobie sprawę, że mogło być lepiej. No ale finalnie skończyło się 4. miejsce w drugiej turze, łącznie 6 punktów, bo w pierwszej turze byłem drugi. Z 6 punktami zająłem 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. W tych zawodach, w Pucharze Odry, solidne miejsce w czołówce, z czego też się bardzo cieszę. Czekałem na wyniki w łącznej klasyfikacji Grand Prix Polski i wiedziałem, że no nie do pobicia będzie Bartek Kacprzak, który 2 jedynki zrobił, więc wiedziałem, że Bartek ze mną wygra w tej klasyfikacji Grand Prix Polski. Bartku, bardzo serdecznie Ci gratuluję tego wyniku. Gratuluję też Grześkowi Majgierowi, który wygrał te zawody zdecydowanie, też 2 jedynki, ale z najwyższą wagą ze wszystkich. Czekałem na to podsumowanie klasyfikacji rocznej, no i okazało się, że przegrałem właśnie tylko z Bartkiem. Bartek Kacprzak wygrał klasyfikację roczną Grand Prix Polski, ja byłem drugi, trzeci był Remigiusz Zielonka, także w świetnym towarzystwie się znalazłem, z czego się bardzo cieszę. Te moje ostatnie powiedzmy 2 lata w klasyfikacji Grand Prix Polski czułem niedosyt, bo no czułem, że gdzieś tam w tych ostatnich zawodach mi nie poszło. To były zawody na Rosnowie przeważnie, więc to Rosnowo mnie 2 razy położyło i rok temu i z tego co pamiętam 2 lata temu. Także całe szczęście w tym roku tego Rosnowa nie było i udało się wypracować dobry wynik do końca. Może podsumuję tak troszkę te zawody, bo cały cykl Grand Prix Polski, pierwsze tury no były tragiczne. 9. i 14. miejsce
na zawodach w Szczecinie, na Odrze w Szczecinie, pierwsze Grand Prix Polski. Też z tych zawodów jest film na moim kanale, więc jak ktoś nie widział, to zapraszam. Później były kolejne zawody w Jaraczewie, tam już było dużo lepiej. Pierwszego dnia byłem trzeci w sektorze, drugiego dnia wygrałem sektor i byłem drugi w całych zawodach, przegrywając jedynie wagą z Marcinem Kurzepą. Później były zawody w Wilczej Woli, drugie miejsce w pierwszej turze, 7. miejsce w drugiej turze z beznadziejnej strefy. Tam ja to się śmieję, że to była moja najlepsza tura, mimo że 7 punktów, ale ja tam zdaję sobie sprawę, że drugie tyle albo jeszcze więcej uratowałem świetnym łowieniem, więc z tej tury chyba jestem najbardziej zadowolony z całego cyklu. No może ta druga tura, gdzie wygrałem w Jaraczewie, to też było świetne takie łowienie na najwyższym poziomie. No nie mam sobie nic do zarzucenia. No i zostały 2 tury we Wrocławiu. Pierwsza tura we Wrocławiu 2, później 4. Same solidne tury. Tak sobie patrzyłem na te swoje wyniki z 2 lat. To raz właśnie w drugiej turze na Odrze w Szczecinie wypadłem z 10, a tak to we wszystkich innych turach przez 2 lata zawsze byłem w 10 na 20, powiedzmy średnio 2 osoby, co uważam, że jest świetnym wynikiem. Ja z tego też jestem bardzo zadowolony, że to jest w miarę równe, wysokie łowienie, znaczy wysokie, takie łowienie na wysokim poziomie. Z tego jestem bardzo zadowolony. Co też się przełożyło na klasyfikację dwuletnią, bo już wspomniałem o tych zawodach z 2 lat. Może przypomnę dla tych, którzy nie znają zasad, które są ustalone przez Polski Związek Wędkarski. Jest prowadzone coś takiego jak klasyfikacja dwuletnia. Ta klasyfikacja jest prowadzona po to, żeby wyłonić kadrę PZW w wędkarstwie federowym. I ta klasyfikacja polega na tym, że są brane pod uwagę wyniki z 2 lat startów w zawodach Grand Prix Polski. W każdym roku były 4 starty po 2 tury, czyli 8 startów, ale odrzucamy najgorsze zawody, najsłabszy start. I na podstawie tych wyników są ustalane punkty i najlepsi trafiają do kadry. I w tej dwuletniej klasyfikacji jestem na 2. miejscu. Na 1. miejscu jest Remek Zielonka. Przegrałem z nim 2 punkty w dwuletniej klasyfikacji. No kiedyś to dla mnie było nie do pomyślenia, no bo Remek od wielu, wielu lat jest w ścisłej czołówce tej klasyfikacji, już wygrywał tą klasyfikację, a w tym roku było, że tak powiem, na żyletki. Takie mam poczucie, z czego bardzo się cieszę. Oczywiście wolałbym wygrać i będę walczył jeszcze o to, żeby kiedyś taką klasyfikację wygrać, i roczną, i dwuletnią, ale też z tego się bardzo cieszę, szczególnie po tych pierwszych zawodach. To chyba by było tyle, jeśli chodzi o zawody. Oczywiście moje starty w zawodach na najwyższym poziomie nie byłyby możliwe dzięki wsparciu wielu dobrym osobom, wielu sponsorom. Bardzo serdecznie dziękuję Okręgowi Mazowieckiemu PZW, w którego barwach występowałem na zawodach Grand Prix Polski w tym sezonie. Dziękuję ludziom z koła 29 w Kobyłce, którzy także dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebym mógł startować na tym najwyższym poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję panowie. Firma Gomar. Tutaj też jest ogromne wsparcie ze strony tej firmy w robaki, najwyższej jakości robaki, i wiem, że jak jadę na zawody, to zawsze mam towar, jak to mówią, prima sort, z czego jestem bardzo zadowolony i też dzięki temu mogę osiągać dobre wyniki. Więc jeśli chcielibyście mieć dobre robaki, nie macie dobrego źródła, polecam gomze.pl, zalogować się na stronie, utworzyć konto i tam zamawiać robaki. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Dziękuję wszystkim z firmy Gomar za to, jak tam logistycznie podchodzą do tematu, jak zbierają zamówienia, przygotowują robaki, przygotowują paczki, później te paczki gdzieś tam czy rozwożą po sklepach, no bo wiadomo, że to jest hurtownia, która zaopatruje także sklepy, ale i klientów indywidualnych, więc robicie super robotę. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Oczywiście firmie Preston Innovations, która jest moim sponsorem już od kilku lat, sprzęt najwyższej jakości. Też to jest dla mnie duże ułatwienie i wyróżnienie, że mogę tym sprzętem łowić. Zanęty Sonu Bites, także bardzo serdecznie dziękuję.
No moje starty i moje wyniki na pewno też nie byłyby tak dobre, gdyby nie współpraca z moim kolegą, z którym już łowię od wielu, wielu lat. No, znamy się jak łyse konie. Ja jeszcze Krzyśka pamiętam, jak był nastoletnim chłopakiem. Ktoś ostatnio mnie o to pytał. Więc pamiętam go jako nastoletniego takiego młodzieńca. Jeździł ze mną na zawody Grand Prix Polski w Spławiku. Mieszkamy, nie wiem, 3 kilometry pewnie od siebie, więc spotykamy się, dzielimy się każdymi wędkarskimi i nie tylko wędkarskimi spostrzeżeniami. Także bardzo serdecznie dziękuję Krzyśkowi Turkowi, Zbyszkowi Turkowi, który też z nami zawsze jeździ. Z Krzyśkiem i ze Zbyszkiem ustalamy taktykę, dzielimy się wnioskami. No jak widać, to procentuje. Ja w klasyfikacji dwuletniej jestem drugi, Krzysiek jest 14, czyli też już jest bardzo blisko kadry PZW. I wierzę, że niedługo to się stanie, że obaj w tej kadrze będziemy. Ja będę też pracował w tym kierunku, żeby tak się stało. Zbieramy doświadczenia i myślę, że one będą procentować w przyszłości. Oczywiście dziękuję wszystkim dobrym ludziom gdzieś tam na mojej drodze spotkanym, nawet tym, którzy przychodzą, przybiją piątkę, pod postem napiszą gratuluję, trzymam kciuki, nie przejmuj się, będzie dobrze. I wiele innych takich komentarzy i ciepłych słów od Was dostaję. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo to jest bardzo przyjemne i bardzo budujące, daje mi też dużo energii. No i chyba tylko tyle. Tylko albo aż tyle, trochę się rozgadałem. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.